Dzień dobry, witam Was na kanale CryptoNol, witam cały mój Crypto NOL Gang. Dziękuję bardzo na samym początku wszystkim za subskrypcję, dziękuję za łapki oraz za komentarze. Dzisiaj, w dzisiejszym odcinku przedstawię Wam to, co działo się na rynkach w tym tygodniu, czyli zobaczymy sobie na cenę Bitcoina, zobaczymy sobie na cenę XRP, zobaczymy sobie cenę złota, zobaczymy sobie cenę korony norweskiej w porównaniu do złotówki i co? Polecam także wpadać na giełdę, można właśnie w ostatnim czasie handlować bez opłat na BTC i na innych różnych altcoinach. Także wchodźcie, zapraszam Was bardzo serdecznie. I teraz co? Znajdujemy się tutaj na giełdzie BinX. Wchodzimy sobie w rynki, jak to zwykle u nas bywa. Wchodzimy w spot we wszystkie i wchodzimy sobie w BTC. Co dzieje się na Bitcoinie? Bitcoin teraz jest niedziela, powiedzmy, że 2 listopada, tak, nie powiedzmy, że tylko dzisiaj jest 2 listopada, niedziela. Prawdopodobnie ten film wyjdzie dzisiaj lub ewentualnie wyjdzie jutro w poniedziałek, także cena Bitcoina oscyluje w okolicach 110 tysięcy dolarów. 110 700, 110 720, coś mniej więcej w tym stylu. Patrzymy sobie na wykres, co dzieje się na wykresie. Na wykresie nic poważnego się nie dzieje, widać ewidentną konsolidację. Cena od kilku dni, dosłownie od kilku dni, znajduje się w granicach 116 do około 106 tysięcy dolarów za jednego Bitcoina. Także ewidentna konsolidacja i rynek pewnie czeka na jakieś nowe dane makroekonomiczne, na nowe sytuacje geopolityczne i wtedy zobaczymy, co będzie się działo na rynkach. Na razie taka, a nie inna cena Bitcoina 110 680 w tym momencie. Wchodzimy sobie na Ethereum. Ethereum ETH 3860 dolarów. Jeżeli spojrzymy na wykres, jest to po prostu identyczna kopia Bitcoina, dosłownie identyczna. Było wtedy to bardzo duże wahanie ceny. Tutaj wtedy bardzo ETH popłynął w dół i od tego czasu ewidentnie góra dół. Może to wystrzelić oczywiście. Wiecie, są dwa scenariusze. Niektórzy mówią, że hossa się kończy, niektórzy mówią, że nie. Także musimy teraz szczególnie przy tych szczytach, no bo powiedzmy, skoro Bitcoin znajduje się w okolicach 110 tysięcy dolarów, 127 tysięcy dolarów było ATH, więc powiedzmy te 10 do tam 12% jest teraz tańszy, więc musimy bardzo uważać, bo cena może polecieć według Fibonacciego około jeszcze 20% gdzieś w dół, może około 30 nawet, więc może spaść do okolicy 70 tysięcy dolarów, ale oczywiście od tego poziomu może się bardzo odbić, więc czekamy na rozwój sytuacji i zobaczymy, co się stanie i przechodzimy dalej. Solana teraz w okolicach 185 dolarów, identyczny wykres, wszystko to samo co na Bitcoinie, spadki, góra dół, poruszamy się mniej więcej od kilku dni w okolicach 205 do powiedzmy 177 dolarów za Solanę. Także dosłownie ta sama sytuacja, ale jest to oczywiście normalne, że skoro Bitcoin reaguje tak, a nie inaczej, to reszta altcoinów reaguje tak, a nie inaczej. Nieraz mogą być powiedzmy głębsze dołki, nieraz mogą być troszeczkę wyższe szczyty, co też nie zdarza się często. I co? Przechodzimy sobie teraz
Dzisiaj będzie bardzo szybkie podsumowanie, żeby nie zanudzać przy niedzieli. Zobaczymy w następnym tygodniu, jak rozwinie się sytuacja. Patrzymy, obserwujemy, uczymy się wykresów, czytamy, edukujemy się finansowo i to jest najważniejsze. Teraz wchodzimy sobie, nie mogę znaleźć, w XRP, o tutaj. Więc w XRP dosłownie ta sama sytuacja. Tutaj był bardzo dobry moment dla tych, którzy śledzą rynki. Można było kupić, dokupić sobie, czy tam kupić na spadku minimum 1,20 centów, 25 centów. I to był moment, w którym naprawdę do dzisiaj można było zrobić około 100% na XRP. Takie momenty się zdarzają, oczywiście, jak widzicie na wykresie, na przykład tutaj przejadę. O, było to mniej więcej 2 lutego. Bardzo duży spadek, tak samo minimum na 1,70, więc do dzisiaj na 2,50 zarobilibyście około 60%. Także jeżeli obserwujemy rynki i mamy strategię dokupywania na dołkach, to oczywiście i trzymania długoterminowego jest to bardzo dobra strategia i bardzo dobry wynik. Oczywiście wszystko, co ja dla Was mówię, wszystko, co tutaj mówię na tym kanale, nie jest to żadna porada inwestycyjna. Ja tylko wchodzę, pokazuję, co dzieje się aktualnie na rynku, jakie są ceny aktualne na rynku i nie zachęcam nikogo do tego, żeby tradeował, żeby bawił się w jakieś dźwignie czy w różne inne sprawy. Kto jest już traderem, kto obserwuje rynki, kto zna się na wykresach, nie potrzebuje żadnej zachęty, wie jak to robić. A moje porady nie są żadnymi poradami inwestycyjnymi. Dobrze, mamy przerobionego Bitcoina, mamy przerobione Ethereum, mamy przerobioną Solanę, zobaczyliśmy, co dzieje się na XRP. Możemy sobie tutaj wejść w Trumpa, co się dzieje na wszystkich tych tokenach. No, Trumpa token minus 7%, Melania minus 2,5%. No teraz się zmieniło, minus 1,66, przepraszam. I tutaj co jeszcze? Maga minus niecały 0,5%. I tutaj S1, czyli $1, minus 8,33%. Co się dzieje w innowacjach? W innowacjach też większość rzeczy, no powiedzmy rynek podzielony połowa na pół, czerwono i zielono. Co dzieje się w memach? Przechodzimy, to tak, Trump, tak jak mówiłem, minus 7,25%. Tutaj, widzimy bardzo duży wzrost był. I pojawia się, no powiedzmy ważka lub krzyż doji. Także widzimy tutaj, że dzisiaj minus 6%, to czemu widocznie to jest widocznie to jest zrobione zmiana z ostatniego tygodnia, więc plus 61% z tego co widzieliśmy, a reszta minus 12, Giggle, Bugwork minus 8, plus 7, Xdog. Także przejdziemy sobie tutaj w Elonowe sprawy. Widzimy także wszystko na czerwono. Dobrze, w agentów AI może jeszcze sobie zobaczymy plus 43,5% na Dreams. Gloria minus 1,78. Jest jeszcze Santa plus 12. Jest jeszcze Pay AI plus 27%. Także można się porozglądać po tej giełdzie, można wszystko zobaczyć sobie, co się dzieje aktualnie na rynkach. Ja zapraszam Was teraz do rynki spot i damy na wszystkie.
Jest teraz na giełdzie BinX, jest oczywiście handlowanie bez opłat i to dzieje się na BTC, ETH, USDC oraz na kilku innych BNB oraz na kilku innych altcoinach i stablecoinach. Także to mamy przerobione. Wchodzimy jeszcze teraz, wejdziemy sobie, wyszukamy sobie złoto. Było wyszukiwane, więc oczywiście będzie znajdować się od razu tutaj w mojej pozycji. Jest to bardzo, bardzo ulubiona moja pozycja. Złoto. Także co? Złoto w granicach teraz około $4000. Niedawno, bo zaledwie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dni temu mieliśmy wybite nowe ATH $4381. Tyle wynosiło złoto. Wszędzie po prostu można było przeczytać, że złota brakuje, że są bardzo duże kolejki w każdych krajach. Jest problem z zamówieniem czegokolwiek. Wszystkie małe monety, wszystkie takie drobne rzeczy powykupywane we wszystkich mennicach. Także bardzo duże zainteresowanie dużych instytucji oraz zainteresowanie tak zwanej ulicy złotem. Wszyscy chcą mieć coś, co ma teraz wartość, bo nie tylko pieniądze mają podobną wartość, pieniądze cały czas tracą, calusieńki czas, dowodzi tego właśnie inflacja, a rzeczy takie jak kryptowaluty, jak złoto, jak powiedzmy wszelakiego rodzaju aktywa są teraz na szczytach. Także co? Złoto tutaj mamy. Zobaczymy aktualnie, nie wiem, muszę sobie kliknąć tutaj, ok. Właśnie, handluj futures na złoto i wygraj złote banknoty BinX. Taką oto promocję teraz mają i zachęcają do handlu futures na złocie. Można sobie tutaj wejść, można się zarejestrować, link będzie podany w opisie oczywiście tego filmu, będzie też z lewej prawdopodobnie strony albo gdzieś na ekranie cały czas QR kod się wyświetlał, także można sobie wejść na tą giełdę przez mój link, zapisać się oczywiście, w ten sposób też pokażecie, że mnie wspieracie. I co? I takie opcje dostępne są teraz, i takie promocje dostępne są teraz na BinX, na giełdzie BinX. Przerobione mamy wszystko, wejdziemy teraz sobie na kurs korony norweskiej w stosunku do naszego polskiego złotego i na dzień dzisiejszy korona norweska mniej więcej po 36 groszy za jedną koronę. I chciałbym odnieść się do ostatniego komentarza. Jeden z widzów mi skomentował, że ogólnie korona cały czas porusza się w tym korytarzu, powiedzmy średniej kroczącej. Do tego powiedzmy według ostatnich, wejdziemy sobie na wykres miesięczny. Nie tutaj, przepraszam, tutaj wejdziemy sobie, więc powiedzmy od maja, dokładnie od maja do teraz mniej więcej te same okolice, były tutaj chwilowe szczyty, około 3,76 powiedzmy, 3,76, teraz mamy 3,64, więc cena cały czas porusza się w tym samym kierunku, ewidentna konsolidacja, nie za dużo do góry, nie za dużo na dół. Ja odnoszę się do korony też emocjonalnie, ponieważ mieszkam w Norwegii, żyję w Norwegii i jeżeli po prostu zamieszczam taki tytuł, że korona spada, że coś tam szokuje Norwegów lub szokuje Polaków w Norwegii, to właśnie kurs korony, bo my patrzymy na to bardziej sentymentalnie, patrzymy na to, że kiedyś ta korona jeszcze
jeszcze dosyć niedawno, bo zaledwie 2 czy 3 lata temu była po około 50 groszy, po 45 groszy za jedną koronę. Teraz jest około 36 groszy, więc dla nas jest to ewidentnie długotrwały, spadkowy i tyle. Tyle na temat korony. Także, drogi widzu, jeżeli oglądasz to dalej, to tak, miałeś rację, oczywiście, przyznaję tobie rację, że patrząc na codzienne wykresy korony, patrząc w ujęciu miesięcznym, czy w ujęciu nawet rocznym, jest mniej więcej ten sam poziom przelicznika co do polskiej złotówki, ale patrząc na to, na wartość sentymentalną, na to, że my tutaj mieszkamy i żyjemy, to po prostu są bardzo, bardzo duże zmiany, bo jeżeli do tego, że w ciągu 2-3 lat korona spadła około 30%, dodamy sobie inflację, no to po prostu wychodzi, że realne zarobki w Norwegii skurczyły się o 50%. Więc czy warto wyjechać do Norwegii? Czy warto tutaj pracować? Pomyślcie sobie sami. Ten, kto żyje w Polsce, musi sobie poczytać, a ja może kiedyś zrobię też o tym jakiś odcinek. Także zapraszam Was serdecznie do obserwowania przy niedzieli czy przy poniedziałku, co dzieje się na wszystkich rynkach. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Jeszcze raz dziękuję za subskrypcję, dziękuję za łapki i na koniec ciach bajera.